Uwaga, ten odcinek jest bardzo sprośny, bo w tym filmie pokażę Wam wszystkie lokalizacje Barabara, jakie mamy dostępne w grze The Sims 4. Hej rybeńki, to Akwamaryna. Jako że publikuję ten odcinek w walentynki, to musi on być w pewien sposób wyjątkowy i bardzo miłosny. Łapcie kawusię lub herbatkę, bo zobaczymy, czy nasi simowie mają lepsze życie erotyczne niż my ludzie. Na samym początku warto powiedzieć, że aby w ogóle zacząć interakcję jaką jest Barabara, trzeba zbudować romantyczną więź pomiędzy dwoma simami. Zacznijmy od podstawowej wersji gry. Najbardziej powszechnym miejscem na miłosne igraszki jest łóżko. Można by powiedzieć, że jest to najbardziej popularny, a zarazem pospolity obiekt do miłości dla naszych simów. Macie ochotę odlecieć? Proszę bardzo. Zabierzcie swoich simów na wystrzałową podróż po całym kosmosie, albo raczej na miłosny rejs po gwieździstym niebie. Trzeba przyznać, że to dość spektakularna animacja miłosna i zdecydowanie jedna z moich ulubionych. A czy wy kiedyś przelecieliście się, oczywiście tą simową rakietą? Pozostając dalej w klimacie kosmosu, ale jednak tym razem na Ziemi, możemy udać się na miłosną schadzkę do obserwatorium. Przed nami ostatnie miejsce z gry podstawowej, gdzie nasi simowie mogą oddać się dzikim rozkoszom. Jacuzzi czy po prostu wanna z hydromasażem pozwoli nam na romantyczne spędzanie czasu wolnego z naszą drugą połówką, na przykład w ogrodzie. Przejdźmy teraz do dodatków. Za pośrednictwem dodatku Miejskie Życie ponownie możemy się przelecieć rakietą, to znaczy wybrać podróż miłosną. Ale niestety, jeśli chodzi o Miejskie Życie, to jest to jedyny dodatek, gdzie nie dochodzi żadna nowa miłość, a wspomniana rakieta kosmiczna objawia nam się na zlocie zapaleńców. Ale warto też dodać, że czasami gra generuje nam różne zachowania sąsiadów, w tym ich dzikie harce. Drugi dodatek to Spotkajmy się i dzięki temu dodatkowi możemy dosłownie spotkać się w garderobie. Trzeba przyznać, że simowa garderoba jest dość dużym obiektem, także pozostaje nam tylko podziękować twórcom, że tak wielki obiekt daje nam tak dużo miłości. Kolejnymi obiektami, które dochodzą w tym rozszerzeniu, są krzaczki. I tu warto dodać, że taki sam krzaczek pojawia się również w Śnieżnej Eskapadzie, tyle że z nieco zmienionymi listkami. W dodatku Psy i Koty dość ciekawym miejscem na miłość jest latarnia morska. Romantyczny spacer po portowej okolicy możemy zakończyć w dość nietypowy sposób, po prostu podziwiając piękne widoczki. Żartuję. Możemy oddać się miłości, póki do portu nie zawita, póki światła nie zgasną. Warto też dodać, że światła latarni działają intensywniej w nocy. No przecież uprzedzałam na początku, że będzie sprośnie. 4 pory roku to dodatek, w którym nie ma 4 rodzajów miłości, natomiast jest jedna. Dosłownie pod gołym niebem, a mianowicie w stercie liści. W dodatku Zostań Gwiazdą dla naszych sławnych simów przewidziano kapsułę. Nie tyle zadba o ich podstawowe potrzeby snu, ale również o te miłosne. Przecież kto bogatemu zabroni? Drugą w tym dodatku lokalizacją jest Wielki Sejf i tu animacja jest ta sama, co w przypadku sterty liści. Jednak warto dodać, że mamy tutaj stertę simoleonów, a sama w sobie sceneria jest naprawdę o wiele bardziej teatralna i myślę, że atrakcyjniejsza. We wyspiarskim życiu simowie mogą oddać się rozkoszom w bardzo malowniczym miejscu. W miejscu dosłownie spowitym dziką naturą, w czystym i przejrzystym. A mowa tu oczywiście o wodospadzie. Ubolewam tylko nad tym, że cała woda nie zmienia swojego koloru na różowy lub chociaż ta spiętrzona część. Mimo wszystko, sam sobie pomysł na tę lokalizację uważam za naprawdę świetny. W dodatku Uniwersytet wczujmy się w klimat akademika, bo dochodzi nam możliwość baraszkowania pod prysznicem. Dzięki tej cudownej kabinie możemy połączyć higienę z kontaktami towarzyskimi oraz zabawą. Także kochani, szybko, czysto i na temat. Miłości w życiu eko zdecydowanie nie chwycą za serce prawdziwych czyścioszków, gdyż w tym dodatku niestety kochani, ale możemy uprawiać miłości w śmietniku. Ale niech rzuci śmieciem ten, kto mając ten dodatek tego nie spróbował. W dodatku Śnieżna Eskapada możemy wybrać się na ekscytującą wędrówkę w góry, a stwierdzenie dochodzić na szczyt w tym przypadku chyba możemy uznać za dosłowne, bo gdy naszym simom zbierze się na amory, to mogą się zaszyć w niewielkiej jaskini. Drugą lokalizacją w tym dodatku są gorące źródła. Tak więc nasi simowie mogą zaznać odrobinę relaksu wraz z odrobiną miłości. Polecamy skorzystanie z lokalnego onsenu. Ostatnim z dodatków jest Wiejska Sielanka i
I tu, kochani, dochodzi nam opcja miłościwy o Boże. Jednak warto dodać, że twórcy nie byli nieludzcy i nie mamy możliwości baraszkować, gdy zwierzęta są w środku. Również i ta animacja jest jedną z moich ulubionych. Jeszcze kilka animacji przed nami, ale zasubskrybuj mnie dla zwiększenia zasięgu oraz zostaw łapkę w górze, jeśli mój materiał Ci się podoba. Lecimy dalej. Przejdźmy teraz do pakietów. Pakiet rozgrywki, jakim jest ucieczka w plener, dodaje do gry możliwość baraszkowania w namiocie. Tak więc nasi simowie mogą się za dnia świetnie bawić na obozowisku, a wieczorem mogą wtulić się we dwoje w swoje śpiworki. Wraz z pakietem Dzień w Spa dochodzi do gry sauna. Jest to dość spory obiekt, który podczas swojego działania wydziela mnóstwo gorącej pary. No i chyba nie trzeba mówić, co nasi simowie mogą robić pod jej zasłoną. W pakiecie Wampiry dochodzą nam dwa rodzaje miłości. Pierwszy to możliwość baraszkowania w trumnie i można powiedzieć, że ta animacja była inspiracją do Barabara w kapsule. Natomiast druga animacja jest bardziej unikatowa, gdyż simowie będący wampirami mogą przybrać formę nietoperza, co pozwala im na miłosne uniesienie dosłownie w powietrzu. Fani Star Warsów również mogą przeżyć międzygwiezdne uniesienia. Na Batu jest taki jeden budynek, który nam to umożliwia. Warto wspomnieć, że w akcesoriach i kolekcjach nie dochodzi żadna miłosna lokalizacja. Przynajmniej na chwilę obecną, ale może w przyszłości się to zmieni. Kto wie, zasubskrybuj mój kanał, aby być ze mną na bieżąco i napisz mi w komentarzu, jakie miejsce na miłosne igraszki jest Twoim ulubionym. Oczywiście mówię tutaj tylko o tych na podstawie gry The Sims 4. Ode mnie to wszystko, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!